Cześć, witajcie na kanale MIR Travel Story. Każdy mówił, że Czupel to jeden z najłatwiejszych szczytów Korony Gór Polski, a my pytamy, dla kogo? Czy szlak, który prawie cały czas pnie się pod górę, naprawdę można nazwać łatwym? Czy szczyt schowany w lesie wynagrodzi cały wysiłek? I czy po tym wejściu polecilibyśmy Czupel początkującym? Zobaczcie sami. A jeżeli tak jak my kochacie podróże, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić dalszych inspiracji podróżniczych. A teraz gotowi? Zaczynamy! Cześć górom! Witajcie w kolejnym vlogu. Jesteśmy w miejscowości Czernichów. Co my w ogóle tutaj robimy? My tutaj ogólnie, jak widać w pięknych koszulkach Klubu Zdobywców Korony Gór Polski, chcemy zdobyć kolejny ze szczytów. Jeżeli ktoś z Was zastanawiał się dlaczego, po co, jak i co z tym wszystkim zrobić, że można zdobywać szczyty bez klubu, książeczki i bez pieczątek. książeczki, bez pieczątek, oczywiście, że można, ale jakby ktoś chciał zostać, nazwijmy to, certyfikowanym zdobywcą Korony Gór Polski. Jedynym takim prawdziwym, że tak powiem, miejscem jest właśnie Klub Zdobywców Korony Gór Polski. Poniżej w opisie możecie zobaczyć linka do zapisu do klubu. Tym razem wybieramy się bezpośrednio z Czernichowa na najwyższy szczyt Beskidu Małego, czyli Czupel, 931 metrów nad poziomem morza. mamy jakieś 4 km i 600 metrów przewyższenia. Pierwszy raz w życiu jesteśmy też W Beskidzie Małym. Sam Czupel na szczycie jest zalesiony, więc mamy nadzieję, że chociaż jakieś widoki uda nam się złapać po drodze. O ile pogoda nas tutaj nie zajedzie. No, bo już troszkę jest po południu teraz, dlatego że jechaliśmy tutaj z Podkarpackiego parę godzin i ze względów logistycznych zaczynamy ten szczyt po południu, ale powinniśmy w 4 godziny taki spacer sobie zrobić i powinno być czasowo ok. Ja tylko dodam, że parkingów tutaj jest dość dużo. To raz. Druga sprawa, w piątek biblioteka czynna jest do 15. A dlaczego o tym mówię? Na stronie jest informacja, że można pieczątkę tam zdobyć i jest info, że jest do 16. A w poniedziałek jest do 17 na przykład. No wiecie, no biblioteka to jednak rządzi się swoimi prawami. Ale teraz już nie przedłużamy, tylko lecimy. Chodźcie z nami. Już sam początek naszej podróży niestety okazał się dosyć problematyczny, bo jeszcze nie wyszliśmy, a już pada. To prawdopodobnie i tak pójdziemy. My nie boimy się aż tak bardzo deszczu. Mamy ze sobą płaszcze przeciwdeszczowe, mamy ze sobą pokrowce na plecaki. Ogólnie rzecz biorąc, przygotowanie się do wyjścia na niczym wielkim nie polega. Pamiętajcie, my nie jesteśmy zawodowymi piechurami, jak to powtarzamy nieraz. Myślę, że zaraz przestanie padać, bo prognoza jest taka, że raczej nam się uda, więc już zaraz ruszymy i będziemy mogli Wam pokazać, jak według nas wygląda Beskid Mały. Początek rzeczywiście wygląda niewinnie. Ruszamy z Czernichowa najpierw asfaltem i między domami, więc trudno uwierzyć, że za chwilę trasa zacznie regularnie nabierać wysokości. Tu jest biblioteka, czyli rzeczywiście totalnie przy szlaku, więc po drodze. Ale jest zamknięta. A w sumie jak komuś bardzo zależy na tym, żeby sobie bardzo blisko podjechać, to te 600 metrów mógłby sobie jeszcze właśnie dodatkowo podjechać i stanąć w okolicy kościoła, który za mną teraz tutaj widzicie przy szkole. Na razie po 1200 metrach ani jednej żywej duszy nie spotkaliśmy na szlaku. Powolutku idziemy pod górę. Dopiero teraz, wchodząc tak naprawdę do tego głębszego troszeczkę lasu, to poczułem to, o czym mówiły te poradniki tak naprawdę, że tutaj ludność utożsamiała to z wilkołakami to miejsce, z czarownicami, z jakimiś magicznymi mocami, to jeszcze nawet w XVII wieku, ale o tym może za chwilę jeszcze wspomnimy. Ale tutaj ewidentnie te buki, które tutaj rosną, no i pomieszanie ze świerkami, ten regiel dolny, To mają takie ewidentnie rozłożyste korony, które sprawiają, że robi się tutaj w środku takie mocne zacienienie. A w przypadku brzydkiej pogody, ewentualnie jakiejś mgły, deszczu, to robi się taki mroczny klimat. I rzeczywiście teraz już, mimo że jeszcze jest na zewnątrz jasno, to tutaj jest dużo, dużo ciemniej. powiem Wam szczerze, bardzo ciekawy klimacik, jak przynajmniej na razie na Czupel. Idziemy więc dalej.
Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy po godzinie marszu od wyjścia od samochodu. No i co? No, jakie mamy wrażenia, może powie Monika. Pod górkę cały czas, bo porównym nie było. Większość po takich kamieniach, po takim właśnie jakby tutaj woda chyba wymyła taki wąwóz. Powiem tak szczerze, jak ja widziałem te 600 metrów, to ja wiedziałem, że to troszeczkę jest, ale ja jestem odrobinę zaskoczony trudnością pierwszej godziny. Zastanawialiśmy się, czy to jest związane z tym, że jesteśmy po prostu zasiedzeni po 3 godzinach jazdy autem, czy ta górka nie jest tak lajtowa, jak myśleliśmy. Natomiast myśmy się tutaj, już tak mówiąc wprost, zgrzali troszkę. Są dużo krótsze szlaki z drugiej strony i tam się idzie tylko 300 metrów przewyższenia, a trwa to około godzinkę. Technicznie nie ma tutaj nic szczególnie trudnego. Nie ma ekspozycji, łańcuchów ani skomplikowanych przejść. Problem jest prostszy. Szlak długo nie odpuszcza i praktycznie cały czas prowadzi pod górę. No, takie mam mieszane uczucia, bo sama wybrałam ten szlak, a dzisiaj są moje urodziny. I ja wiedziałam, że on nie będzie jakoś wybitnie widokowy, ale żeby chociaż jakiś jeden widoczek. No, a tutaj mamy widoczek na ładne, no ładne tutaj są drzewa. Ale tak ogólnie nie jest to topowy szlak. Będziecie ze mnie śmiać, bo tutaj dużo widzów, którzy nas oglądają, chodzą po górach, ale jak ja bardzo dzisiaj zrozumiałam, że jak szczyt jest niewysoki, to nie znaczy, że szlak będzie łatwy. Ale pamiętajcie, my nie jesteśmy zawodowymi piechurami, my nie chodzimy na co dzień po górach, my jesteśmy normalnymi, zwykłymi ludźmi, a każdy szlak jesteście w stanie zawsze skończyć, tylko pytanie, jak długo wam zejdzie i jak bardzo się zmęczycie. Idziemy i zaczynamy się po cichu cieszyć. Trochę się wypłaszczyło. I ja nagle mówię, jest jakaś kartka, pierwsza tabliczka od początku szlaku. Patrzę na to i myślę sobie, kurczę, na kartce, w koszulce, no jestem zaskoczona. Suchy Wierch, 781 metrów. Ono narosło na tą tabliczkę. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo ciekawie. Monika robi zdjęcia, bo słuchajcie, próbujemy rozruszać naszego Instagrama, więc jak macie Instagrama, to zachęcamy do obserwowania zarówno nas, MR Travel Story, jak i Korony Gór Polski. Słuchajcie, prawda jest taka, że jeździmy na Teneryfę. Mówię my jako Polacy, ale mówię też jako my, jako ja i Rafał. Na Teneryfę, na Maderę. Zachwycamy się tam lasami wawrzynowymi, to jest troszkę coś innego, ale i światłem. Ale to, co mamy tutaj, teraz po lewej stronie, jest naprawdę mega efekt porównywalny. Też tak uważam, nie musimy tak naprawdę narzekać, jeżeli chodzi o to, co my mamy w Polsce. Naprawdę ten efekt tutaj, my jesteśmy tutaj o godzinie 18 w lipcu, a właściwie jest końcówka lipca, naprawdę piękny las. I właśnie tutaj najlepiej widać różnicę między szlakiem łatwym a lekkim. Czupel jest łatwy technicznie, ale przy słabszej kondycji jednostajne podejście może naprawdę zmęczyć. Pierwszy widoczek w ogóle, jaki widzimy kątem oka. Była strzałka na szczyt Rogacz i teraz tą trasą właśnie idziemy od paru minut pod górkę. Jedyny motyw jest tylko taki, że tutaj mamy takie mniej udreptaną ścieżkę, tutaj mamy trawę, więc teraz jest troszeczkę mokro, nam to nie przeszkadza, ale w razie czego może być troszeczkę wilgotno. Zaraz wejdziemy gdzieś na sam szczyt Rogacza, o gdzieś tam. No i mamy, jest i on Rogacz, czyli szczyt o wysokości 898 metrów nad poziomem morza. Ja tylko przypomnę jedną bardzo ważną rzecz. Od kiedy wyszliśmy na ten szlak, przez ostatnie 2 godziny nie spotkaliśmy ani jednej żywej duszy. Więc jeżeli chodzi o nasze preferencje, to pod tym względem dzisiaj wyszło to idealnie. No ale jak się wyszło na Rogacza, to teraz trzeba z niego zejść, więc teraz zostało nam jeszcze przejście tylko w dół. Tu jest super las, nie wiem, czy kamera to oddaje, ale naprawdę, jeżeli się pojedzie gdzieś bez jakichś dużych oczekiwań, to można docenić to, bo ktoś mógłby stwierdzić, że narzekamy, że marudzimy, że nie ma widoków, ale wtedy warto przyjąć taką postawę, żeby szukać jakichś innych pozytywnych rzeczy. Pierwsza rzecz to, że znak jest super oznakowany, ale druga, że rzeczywiście ten las jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, że trzeba to przyznać. To dlatego jest taki zapach grzybów, bo po zapachu nie poznasz, czy jest trujący, czy nie.
No i po 2 godzinach i 15 minutach naszego spokojnego iścia, czyli przejścia się, doszliśmy do przełęczy pod Czuplem. Ja w ogóle nie wspominałem żadnej historii tutaj o tym miejscu, ogólnie o Czuplu. Ciekawostka jest tego typu, że tutaj za chwilę być może zobaczymy taką wielką skałę i ta skała ma taką swoją legendę, że dawno temu, kiedy w jednej z sąsiadujących miejscowości właśnie z tą górą budowany był kościół, to wtedy jeden z diabłów bardzo nie chciał, żeby ten kościół powstał i wziął taką ogromną skałę. No i oczywiście, jak to w takich legendach bywa, po prostu źle sobie policzył drogę i czas. Słaby był ewidentnie z fizyki. Słońce wstało, on zniknął, czy tam się w coś zamienił, nie pamiętam już dokładnie, no ale w każdym bądź razie ten kamień po prostu został. Oprócz tego możemy jeszcze tak tylko na szybko wspomnieć, na początku XVIII wieku tutaj był bardzo ważny szlak handlowy w kierunku Krakowa i tutaj w kierunku Katowic, dlatego też tutaj żyli różni rabusie i jednym z nich był tutaj taki Wojciech, niestety teraz nie pamiętam jego nazwiska. Ciekawostka jest taka, że tutaj żyły takie dwie kobiety, które leczyły ludzi i podpytywali, a co tam wieziecie, a co wy tam, gdzie to jedziecie, co wy tam macie. No wiadomo, o co chodzi, jak ktoś przyjechał z ręką złamaną, no to przecież od razu wyjawił wszystkie swoje sekrety, byle tylko został uleczony, że tak powiem, naprawiony. No a one zlecały to wszystko temu Wojciechowi. A potem historia jego skończyła się tak, że jak okradł kościół, który swoją drogą z tej samej wsi, o której była tamta historia z tym diabłem, to niestety, ale tutaj się lokalni mieszkańcy tak zdenerwowali, że zrobili taką wielką obławę, złapali go i potem niestety, ale w męczarniach został stracony. Ostatnią ciekawostką, którą możemy jeszcze tylko napomknąć, już może idąc w kierunku tego szczytu, jest tutaj też jaskinia wietrzna. My niestety idziemy od drugiej strony, bo ona jest tam za schroniskiem, więc tam prawdopodobnie nie podejdziemy. Tutaj historia jest też taka, że, a właściwie taka legenda, że tam ta jaskinia prowadziła aż do zamku w Żywcu, ale oczywiście to nieprawda, bo było to niemożliwe. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy takie twarde skały pod sobą i tą budowę taką kanapkową, nazwijmy to. Mamy miękkie skały, twarde skały, to by nie miało sensu, to by nie miało żadnej możliwości. A legenda mówiła, że tam były złożone skarby i ten tunel się po prostu zawalił. No i moi drodzy, przed nami szczyt Czupel, 931 metrów. Mega pozytywne zaskoczenie, ławka jest nawet. No i dochodzimy w końcu na Czupel. 930 metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt Beskidu Małego i jeden z 14 szczytów Korony Gór Polski, które nie przekraczają 1000 metrów. Sam wierzchołek jest dość niepozorny. Niewielka polana w środku lasu, kilka ławek, stolik i kamienne kopczyki. Widoków praktycznie nie ma, ale jest coś ważnego dla nas. 4. pieczątka trafia do książeczki klubu zdobywców Korony Gór Polski. Sam szczyt jest schowany w lesie, więc nie dostaniemy jakiegoś widokowego finału. Dopiero dron pokazuje, gdzie naprawdę jesteśmy. Ponad lasem, nad jeziorem Międzybrodzkim i w samym środku Beskidu Małego. Powiem wam tak, stąd widoków żadnych nie ma, z góry widoki na szczęście jakieś są. Ogólnie miejsce bardzo fajne i bardzo ciekawe. A dlaczego? O tym powie Monika. Nie wiem, bo ja się przygotowywałam, że powiem o tym, że jest takie zimno, że sobie nie wyobrażacie. Jest 24 lipiec. Dzisiaj w Polsce zapowiadali 17 stopni, ale teraz Jest to strasznie. jesteśmy takie, mamy zmarznięte ręce, że masakra. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, to miejsce nie jest wyczynowo piękne, jeżeli chodzi o widoki. To miejsce raczej podsumowałbym jako
trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Tak jak mówiłam, tam się cieszyliśmy z różnych tam, z tego pięknego lasu buczynowego, z dobrego znakowania, z tego, że poszliśmy dodatkowo przez rogacz, ale tutaj pozytywnie mnie zaskoczyło ta tak zwana kupa kamieni, bo fajny klimat robi. Przyszliśmy tak, że nie ma za dużo osób, ludzie przychodzą, odchodzą, kilka raptem osób było, także to też na plus. I generalnie jako wycieczka urodzinowa jak najbardziej wyjście udane i będzie zapamiętane, ten czupel będzie wyjątkowy dlatego. Na pewno, jeżeli chodzi o to miejsce i ogólnie o Beskid Mały, to nie wpadlibyśmy tutaj, gdyby nie Klub Zdobywców Korony Gór Polski, ponieważ to mimo wszystko jednak zachęca do tego, żeby zobaczyć coś innego niż te swoje utarte szlaki. Sprawia, że dzięki temu ruszamy w Polskę gdzieś, gdzie normalnie pewnie nam by się troszeczkę nie chciało. Zobaczyliście, jak nam to poszło? Napiszcie w komentarzu niżej, jakie są wasze wrażenia po zdobyciu tego szczytu, jakie są wasze oczekiwania, jeżeli jeszcze tutaj nie byliście. A jeżeli uważacie, że to bez sensu, to napiszcie, że to bez sensu. Na taki komentarz też z chęcią popolemizujemy, bo nasza seria to dopiero początek. Pamiętajcie, jesteśmy przy 4 z 28 gór. A jutro skrzyczne dla Was to prawdopodobnie będzie za 2 tygodnie, dlatego zachęcamy do subskrypcji. Kto jeszcze tego nie zrobił, subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych inspiracji podróżniczych i tras pod górę po Polsce, ale też za granicą. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Hej! Hej!